Nie mogło być lepszego rozpoczęcia forum ekonomicznego w Petersburgu. Drony Ukrainy zepsuły imprezę. Proszę zostać do końca, by poznać więcej kluczowych informacji sektora energetycznego i paliwowego. Jest 3 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zmasowany dronopad właśnie podpalił kluczowy terminal u bram tego samego miasta. Dziś w Energy Drink pokazuje, jak Kijów wprowadza własne, brutalne sankcje dalekiego zasięgu, podczas gdy niektórzy w Berlinie marzą o powrocie do gazociągu Nord Stream 2. Drony ukraińskie podpaliły terminal paliwowy w Petersburgu w dniu otwarcia forum ekonomicznego, na które wybrały się liczne firmy niemieckie liczące na reset w relacjach z Rosją. W nocy z 2 na 3 czerwca Ukraina wysłała nad Rosję falę dronów, które uderzyły w liczne cele w Moskwie oraz Petersburgu. Trudno nie wiązać tego zdarzenia z ruszającym dzisiaj Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, na który wybrało się ponad 500 firm z Niemiec liczących na powrót do biznesu z Rosjanami. Terminal w Petersburgu jest jednym z najważniejszych obiektów tego typu w Rosji o przepustowości 12,5 miliona ton produktów naftowych rocznie. Dostawy przez Morze Bałtyckie odpowiadają za 47% eksportu ropy i produktów naftowych z tego kraju. Przez Bałtyk płynie nawet 60% produktów naftowych eksportowanych przez Rosję. Blokada portów jak Petersburg dzięki dronopadowi z 2026 roku w połączeniu z atakami na rafinerie rosyjskie zmusiła już Kreml do blokady eksportu benzyny oraz paliwa lotniczego. Możliwe jest embargo na eksport diesla. Rosjanie eksportują przez to coraz więcej ropy. Eksport sięgnął 3,46 milionów baryłek dziennie. To nowy rekord od początku inwazji Rosji na Ukrainie. Powód to znów dronopad. Według źródeł Bloomberga przerób w rafineriach rosyjskich jest najniższy od 2009 roku właśnie przez ataki ukraińskie. Atak na terminal w Petersburgu nastąpił w odpowiedzi na falę dronów wysłaną przez Rosjan nad Kijów dzień wcześniej. Rosjanie trafili wówczas w liczne cele cywilne, przynosząc dziesiątki ofiar i rannych. Również data ataku na Petersburg jest ważna. 3 czerwca rusza Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które miało być propagandowym sukcesem Kremla. Die Welt podał, że po raz pierwszy od 4 lat pojawi się tam delegacja firm z Niemiec. Przedstawiciele niemieckiego biznesu przekonują, że warto utrzymać pomost gospodarczy z Rosją i, cytuję, ochronić niemieckie aktywa w Rosji o wartości ponad 100 miliardów euro. Mówił o tym Matthias Schepp, prezes Niemiecko-Rosyjskiej Izby Handlowej, cytowany przez agencję dpa. Na miejscu są także przedstawiciele partii Alternatywa dla Niemiec, która proponuje prorosyjską politykę zagraniczną, w tym powrót do projektu gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec, zniszczonego w sabotażu z 2022 roku. Warto przypomnieć, że pomimo inwazji Rosji na Ukrainie na rynku rosyjskim wciąż działa ponad 1600 firm niemieckich. Perspektywa zawieszenia broni oraz zmian politycznych w Berlinie, gdzie w sondażach coraz więcej zyskuje AfD, skłania część Niemców do przygotowania resetu. Należy przyznać, że w gronie firm odwiedzających Petersburg nie będzie podmiotów z sektora energetycznego ani paliwowego Niemiec, a raczej firmy prywatne. Podmioty prywatne z USA czy Francji odwiedziły już Petersburg rok wcześniej. Natomiast 2/3 firm ankietowanych przez niemiecko-rosyjską Izbę Handlową przekonuje, że wpływ sankcji Zachodu wobec Rosji na ich biznes jest znaczny. Tak uznało 49% ankietowanych. Rosjanie i siły prorosyjskie w Europie lobbują dlatego za zniesieniem sankcji. W tym kontekście uderzenia dronów Ukrainy w dniu otwarcia forum w Petersburgu są sygnałem politycznym oraz zgodnie z definicją stosowaną przez Kijów kolejną formą sankcji ograniczającą korzyści Rosjan z inwazji. Czas na pozostałe wieści pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, na początek z Polski. Aktualizacja i wysyłka. Pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej powiedział w podcaście Energy Drink, że aktualizacja strategii jądrowej nastąpi po Bożym Ciele. Publikację po weekendzie potwierdził też w RMF FM minister energii. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu ma być zaś na dniach przyjęty przez rząd, a więcej na stronie energydrink.today. Zapisów związanych z wyłączeniem fotowoltaiki w rozporządzeniu sieciowym nie będzie. Mikroinstalacje to jest dzisiaj 18% zainstalowanej mocy w systemie, ale ingerencja była zbyt daleko idąca. Stąd moja decyzja, żeby z tego fragmentu zrezygnować, ujawnił minister energii w RMF FM. Polskie konstrukcje. Port Gdynia podpisał umowę z ZKS Ferrum. Wielkogabarytowe konstrukcje stalowe dla polskiej elektrowni jądrowej oraz farm wiatrowych będą mogły powstawać w Gdyni na znacznie większą skalę, podał minister finansów Andrzej Domański podczas uroczystości asygnaty dokumentu.
Kontynuacja władzy. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara został wybrany na nową kadencję. Stanowiska utrzymali także pozostali członkowie zarządu tej firmy. Komunikat w tej sprawie pojawił się wieczorem 2 czerwca i można go było odczytać praktycznie od razu na naszym kanale na WhatsAppie, na który zapraszam. Powrót do kopalin? Kopaliny, którymi dysponujemy, to najbardziej pewne i najtańsze źródło, przekonuje Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Szef PTG uważa, że bezrefleksyjny odwrót od węgla na rzecz OZE podnosi koszty systemowe i zagraża konkurencyjności polskiej gospodarki, a więcej w rozmowie na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Renesans jądrowy. Polacy walczą w Brukseli o warunki sprzyjające atomowi na konferencji Nuclear Europe. Konferencja była okazją do dyskusji o ewolucji pomocy publicznej i modelach unijnego rynku energii, które powinny razem tworzyć spójne ramy wspierające renesans jądrowy na całym kontynencie, podają polskie elektrownie jądrowe. Polak w Radzie. Marcin Laskowski, wiceprezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz wiceprezes zarządu PGE do spraw regulacji, będzie kontynuował pracę w Radzie Dyrektorów Eurelectric. To centrum dyskusji o unijnych przepisach dla energetyki. Strategia ciepłownicza. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie apeluje do Komisji Europejskiej o przyjęcie strategii na rzecz ciepłownictwa. Margot Pinold z Komisji przyznaje, że taki dokument może nie powstać. Izba ostrzega, że wpisanie ciepłownictwa do jednego dokumentu z energetyką może nie pozwolić na luzowanie pomocy publicznej oraz rewizję ETS pomyśli ciepłowników. Instrument nadpodaży. Chiny grożą odwetem za nowy instrument handlowy Unii Europejskiej, który może blokować dostęp Chin do rynku, w tym do sektora odnawialnego. Chodzi o instrument nadpodaży mogący blokować tani towar chiński. Na razie ma objąć stal, ale może dotyczyć także zielonych technologii, jak baterie czy fotowoltaika. Jeszcze wieści ze świata. Spadek zysku. Zysk netto Gazpromu w pierwszym kwartale 2026 roku spadł prawie dwukrotnie z 660 do 345 miliardów rubli rok do roku. Spadek cen gazu i utrata rynku europejskiego oraz wysokie koszty infrastruktury i obciążenia podatkowe nie zostały przezwyciężone przez deklarowany zwrot do Chin. Embargo na paliwo. Rosja zablokowała eksport paliwa lotniczego do 30 listopada. To reakcja na pierwsze niedobory wywołane serią ataków dronów ukraińskich na infrastrukturę naftową oraz paliwową. Zostały wprowadzone pierwsze restrykcje dostępu do paliwa na okupowanym Krymie. Obietnice bez pokrycia. Rosjanie nie ujawniają źródeł finansowania elektrowni jądrowej Bałkasz w Kazachstanie, która ma kosztować ponad 16 miliardów dolarów. Obiecali dofinansować do 80% budowy, ale szczegóły nie są znane, a koszty wojny na Ukrainie podważają możliwości rosyjskie. Eskalacja trwa. USA utrzymują, że nowe ataki Iranu na cele w Bahrajnie oraz Kuwejcie zostały powstrzymane. Rozmowy pokojowe stoją. Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Drony irańskie atakowały statki w cieśninie Ormus. Cena ropy Brent wzrosła do ponad $97 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne już w poniedziałek, a jeszcze w piątek Energy Week wydanie specjalne. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.